Chcesz wreszcie zacząć realizować marzenia swojej organizacji pozarządowej? To świetnie, bo słuchasz podcastu Granty to nie wszystko, realizowanego przez Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości Karolinę Duchińską i Joannę Szyniec-Mazur. W dzisiejszym odcinku Posłuchasz, dlaczego wystartował ten podcast i jak możemy Ci pomóc realizować misję swojej organizacji. powiemy Ci też, jakie działania do tej pory realizowałyśmy dla organizacji pozarządowych i w ogóle jakie mamy kompetencje, żeby pomóc Ci w rozwoju Twojej organizacji. Jednym słowem, chcemy pomóc Ci wprowadzić organizację na wyższy poziom. Zobacz jak. Odcinek pierwszy podcastu Granty to nie wszystko. Bardzo trudno nagrać pierwszy odcinek, dlatego że to jest odcinek, w którym mamy Wam powiedzieć, dlaczego właśnie my chcemy do Was mówić na temat ekonomizacji organizacji pozarządowych, a wiadomo, o sobie mówi się kiepsko. Mamy przygotowany oczywiście scenariusz, w którym chcemy Wam powiedzieć, kim jesteśmy, kim jest Aśka, kim jestem ja, jakie mamy kompetencje, co do tej pory robiłyśmy dla organizacji pozarządowych, żeby też uwiarygodnić trochę ten podcast, tą audycję, żebyście z chęcią przechodzili do kolejnych odcinków. Ale skąd w ogóle taki pomysł? Pomysł stąd, że pracując z organizacjami pozarządowymi, prowadząc grupę na Facebooku dla organizacji pozarządowych, widzimy, że organizacje mają spore obawy przed ekonomizacją, przed pozyskiwaniem pieniędzy, funduszy na swoje działania misyjne w sposób podobny do przedsiębiorców. Bardzo się przed tym bronicie, natomiast my z naszego doświadczenia wiemy, że to wcale się aż tak bardzo nie różni, a może pomóc organizacji pozarządowej wejść na zupełnie inny poziom działania i na dużo skuteczniejsze realizowanie misji organizacji. Od 6 lat pomagamy lokalnym przedsiębiorcom w rozwijaniu ich firm, w zakładaniu ich firm i bardzo łatwo nam się przenosi tą wiedzę i te działania, te dobre praktyki też na grunt właśnie organizacji pozarządowych, które chcą uniezależnić się od grantów i realizować swoją misję za pomocą działalności odpłatnej albo potem działalności gospodarczej. Ale zaczynając od początku, jesteśmy z Głogowa, z województwa dolnośląskiego, w zasadzie z takiego już ostatniego bastionu dolnośląskiego, bo zaraz za granicami naszego miasta jest i lubuskie, i wielkopolskie. I zaczęłyśmy działać jako nieformalna grupa w 2017 roku. Stworzyłyśmy miedziowe kluby mikrobiznesu dla wszystkich mikroprzedsiębiorców w naszym regionie i dla osób, które chciałyby rozpocząć taką działalność gospodarczą. I okazało się, że wśród tych mikroprzedsiębiorców pojawiają się też członkowie organizacji pozarządowych, którzy też mają potrzebę takiego właśnie ekonomicznego, biznesowego rozwoju swoich organizacji, bo co się okazało, nie wszystkie swoje działania mogą realizować poprzez granty, albo po prostu nie dostają tych grantów. Jak się pewnie domyślacie, obie wywodzimy się z biznesowego środowiska, natomiast w tym momencie większość naszej zarobkowej pracy realizujemy przez stowarzyszenie poprzez prowadzenie działalności odpłatnej w ramach naszego stowarzyszenia. I obie jesteśmy trenerkami biznesu, każda specjalizuje się w troszkę innych rzeczach. Ja jestem też coachem, wspieram kobiety przede wszystkim w aktywizacji zawodowej, właśnie w zakładaniu, w rozwijaniu działalności, ale też po prostu w tym, żeby szukały nowego zatrudnienia, ale też bardzo mocno obydwie skupiamy się na liczbach w biznesie, na strategii, na planowaniu i na takim konsekwentnym wdrażaniu pewnych działań, które mają doprowadzić do rozwoju, czy to działalności gospodarczej, czy to organizacji pozarządowej. Ja jestem osobą, która specjalizuje się w kampaniach reklamowych, zarówno w tych mediach społecznościowych, jak i przez wyszukiwarkę Google. Natomiast zajmuję się też również mocno automatyzacją w biznesie i w ogóle w sprzedaży oraz w takim logicznym poukładaniu strategicznym naszego biznesu. Przez nasze ręce przeszło kilkaset przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. 2 lata temu próbowałyśmy to policzyć i doszłyśmy do liczby 300. W tym momencie to chyba już straciłyśmy rachubę. Natomiast jako organizacja pozarządowa prowadzimy klub lokalnego działacza, czyli taką grupę specjalnie dla Was, która zajmuje się tylko i wyłącznie działalnością odpłatną w organizacjach pozarządowych. I właśnie na tej grupie w styczniu uruchomiłyśmy bezpłatny kurs dla organizacji pozarządowych.
bezpłatny kurs, który trwał 4 tygodnie i miał być takim wprowadzeniem do wprowadzenia działalności odpłatnej w organizacjach pozarządowych. Spotykaliśmy się przez 4 poniedziałki na takich audycjach na żywo, podczas których my rozwijałyśmy poszczególne moduły i to były moduły związane z mindsetem sprzedażowym, z produktem, z klientami, z odbiorcami i z formalnościami związanymi z działalnością odpłatną. I też spotykaliśmy się z uczestnikami kursów w czwartki na takich grupowych burzach mózgu. Tak, a oprócz tego każdy w każdym tygodniu dostawał od nas zadanie domowe, które było do przerobienia po to, żeby dobrze się przygotować i zaplanować wprowadzenie działalności ekonomicznej w organizacji pozarządowej. Teraz ten kurs był wtedy bezpłatny. Słuchajcie, był to nasz sposób na badanie rynku organizacji pozarządowych, na to jakie jest zapotrzebowanie na tego typu treści. W tym momencie ten kurs jest dostępny na naszej stronie www.miedziowestowarzyszenie.pl w cenie 399 zł. Bardzo dużo merytoryki, bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tego kursu, więc jeżeli byście chcieli, to serdecznie Was zapraszamy. Ja tylko się wtrącę. W kursie wzięło udział ponad 160 organizacji pozarządowych i to, jakiej dostałyśmy informację zwrotną, to co było ważne, to, że było tam bardzo dużo praktyki, mniej straszenia formalnościami, a dużo więcej praktycznych działań, bo były też, i chyba Aśka tu nie powiedziała, karty pracy, które bardzo porządkowały i pomagały na bieżąco wprowadzać w waszych organizacjach to, o czym mówią poszczególne moduły kursu. No właśnie i tak naprawdę podczas tego kursu powiedzieliśmy uczestnikom tego kursu, że jeżeli to, co robiłyśmy, to wam się spodobało i chcecie, żeby było tego więcej, to przybijcie nam 5 i wpłaćcie darowiznę na poczet powstania podcastu i kanału na YouTubie. I słuchajcie, to się zadziało i to było w ogóle duże zaskoczenie dla nas, bo to było totalnie przez nas jakoś niezaplanowane strategicznie. To wyszło w rozmowach z wami i jako nasze zobowiązanie tego, że jeżeli organizacje pozarządowe przybiją nam 5, naszym zobowiązaniem będzie, że ruszymy z treściami o ekonomizacji na YouTubie i na podcastach, w formie podcastu. No i właśnie tutaj jesteśmy. Dzisiaj jest 14 marca 2023 roku. W tym momencie mamy zaplanowane dla Was 8 odcinków, które z założenia mają się pojawiać co 2 tygodnie. Tak, słuchajcie, ja tylko jeszcze trochę bym rozwinęła tą kwestię przybij 5, bo to był pomysł Aśki i słuchajcie, ja się nie spodziewałam takiego sukcesu, ale faktycznie wielu uczestników kursu przybiło nam 5. Co ważne, to uczestnicy kursu wybierali kwotę, jaką chcą się z nami podzielić. I były to różne kwoty, od 100 zł do złotówki. Każdy dawał tyle, ile mógł, tyle, na ile w danym momencie, na ile mógł sobie pozwolić. Natomiast było to bardzo takie budujące i wspierające, bo oprócz tych pozytywnych opinii, które dostałyśmy na temat kursu, dostałyśmy też, słuchajcie, wsparcie finansowe, które możemy przeznaczyć, tak jak Aśka mówiła, tutaj na podcast, czy na YouTube, czy na inne działania nieodpłatne. A jak możecie współpracować z nami, tak już na koniec? Tak jak powiedziałyśmy, dzisiejszego dnia pierwsze kilka odcinków podcastu zostanie nagranych. Będziecie mogli to rozpoznać, bo będziemy w tych samych ubraniach, słuchajcie. Następne kilka podcastów, jak będziecie oglądać na YouTubie, to będziecie widziały, które były nagrane dzisiaj. Natomiast oprócz tego możecie nas zaprosić do swojej organizacji pozarządowych po to, żeby zrobić z wami taki rozwojowy warsztat, w którym możecie rozwijać strategicznie swoją organizację pozarządową lub właśnie tak totalnie idąc w stronę ekonomizacji i sprzedaży waszych produktów i usług, niezależnie od tego, czy chcecie mieć działalność odpłatną, czy działalność gospodarczą. Na tym się dobrze znamy. Możecie nas wpisać do projektu. Możecie też wziąć udział w takich indywidualnych konsultacjach z nami. Można je kupić w pakiecie. W tym momencie w czwartek ruszamy z 12-tygodniowym kursem mentoringiem. Tutaj też jeszcze można dołączyć. To co? Myślę, że jak na pierwszy odcinek to wystarczy. Tak, jeżeli nie zasnęliście, to zapraszamy na drugi odcinek. Obiecujemy tym razem dużo konkretów. Do usłyszenia. Do usłyszenia.